Oddalony o 2000 lat świetlnych układ TIC 16878984 składa się z 6 krążących wokół siebie gwiazd. Dodatkowo z perspektywy Ziemi ulegają one regularnym, częstym zaćmieniom. Spowodowane jest to tym, że obiekty z tego układu orbitują w płaszczyźnie, która idealnie pokrywa się z Ziemią. W rezultacie tej niezwykłej zależności, za każdym razem, gdy jedna z gwiazd ustawi się w jednej linii z drugą, zachodzi zaćmienie, które jest widoczne dla ziemskich teleskopów. Co powoduje, że gdyby istnieli obserwatorzy na innych planetach i przypadkiem obserwowali ten układ, to prawdopodobnie nie dostrzegliby w nim nic szczególnego. Ten sześciogwiazdowy układ znajduje się na tyle daleko od Ziemi, że teleskopy nie są w stanie rozróżnić jego poszczególnych gwiazd, które zlewają się w jeden punkt światła. Odkrycie układu TIC 16878984 było możliwe dzięki danym zebranym przez teleskop Transient Exoplanet Survey Satellite, w skrócie TESS, oraz sieć neuronową, która nauczona jest analizować dane dotyczące zmian jasności gwiazd, w tym zaćmień. W tym miejscu wspomnę, że pierwsze 3 literki w nazwie układu wzięły się od nazwy TESS Input Catalog, co daje w skrócie TIC. Większość wykrytych obiektów okazała się zwykłymi układami podwójnymi, ale ostatecznie sztuczna inteligencja doprowadziła do namierzenia prawdziwej wisienki na torcie. W omawianym układzie znajdziemy 2 wewnętrzne pary gwiazd oraz jedną zewnętrzną. Pary znajdujące się wewnątrz układu poruszają się po bardzo ciasnych orbitach. Pierwsza para porusza się po orbicie podwójnej w czasie 31 godzin, a druga para w ciągu 38. A patrząc na nie jako na wewnętrzną czwórkę, można zaobserwować, że okrążają wspólne centrum mniej więcej co 3,7 roku. W porównaniu z wewnętrznymi parami, 2 gwiazdy zewnętrznego układu podwójnego są ze sobą mniej związane, okrążając się nawzajem tylko raz na 197 godzin. Ta para gwiazd okrąża cały układ tylko raz na około 2000 lat. Nie jest to jednak pierwszy układ, w którym znajduje się taka liczba gwiazd. Do tej pory przeprowadzono bowiem obserwację 3 takich układów. Najbardziej znanym jest Castor, będący gwiazdą sześciokrotną. Castor znany był od czasów starożytnych jako jedna z gwiazd w konstelacji bliźniąt. Został zidentyfikowany jako układ podwójny w 1719 roku przez angielskiego duchownego i astronoma Jamesa Pounda, który dostrzegł na niebie 2 tańczące wokół siebie punkty światła oddalone o 51 lat świetlnych. Natomiast w 1905 roku astronomowie zdali sobie sprawę, że te 2 punkty to w rzeczywistości 2 pary gwiazd ciasno krążących wokół siebie i okrążających wspólny środek masy. A do 1920 roku inny zespół zauważył 3. parę gwiazd okrążającą wewnętrzną czwórkę. Jest to system bardzo podobny do tego, który omawiamy dzisiaj. Identyfikacja odległego, ciemnego układu była możliwa dzięki bardziej zaawansowanym technologicznie przedsięwzięciom niż obserwacje bliskiego, jasnego Castora wykonane przez Jamesa Pounda przy pomocy jego teleskopu. Naukowcy wykorzystali superkomputer Discover należący do NASA w celu przeanalizowania danych dostarczonych przez satelitę TESS, który jest dostrojony do poszukiwania zmian w jasności gwiazd na całym niebie. Naukowcy wytrenowali sieć neuronową działającą na superkomputerze Discover, aby szukała wzorów przyciemniania i rozjaśniania, które mogłyby wskazywać na złożone systemy. Jednak większość z tego, co znaleziono, to nudne układy podwójne. Dokładne badanie TIC 16878984 ujawniło jednak coś niezwykłego, a dalsze obserwacje potwierdziły obecność 6 gwiazd. Naukowcy wciąż nie wiedzą dokładnie, jak złożone są układy wielogwiazdowe, napisali autorzy badań w artykule opublikowanych na łamach Life Science. To odkrycie dostarcza krytycznych danych, które przybliżają nas do rozwiązania tego problemu. Wkrótce może pojawić się jeszcze więcej informacji.